Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która kadencja do koncertu Beethovena? Jest to bardzo rzadka i niegrana kadencja Alfreda Schnittke. Skąd pomysł, by akurat tę wykorzystać? Jak w ogóle zdarzyło się, że trafiła pani na nią w swojej edukacji i artystycznej drodze? Powiem szczerze, Sojun-kyun wykonała ją podczas koncertu inauguracyjnego chyba 15 albo 16 edycji konkursu Henryka Winiawskiego i po latach, kiedy właśnie niedawno zaczęłam robić ten koncert, to przypomniałam sobie o istnieniu tej kadencji i tak właśnie mama jeszcze mi przypomniała, że pamiętam, że Sojung ją grała i potem poszukałyśmy nut i stwierdziłam, że to jest faktycznie ta kadencja, która jak najbardziej jest bardzo różnorodna, zawiera fragmenty wszystkich najważniejszych dzieł w literaturze skrzypcowej i nie tylko, więc pomyślałam, że jak najbardziej jest to moja kadencja i że jest w stanie odwzorować moją osobowość, pokazać. A jak to było z Mieczysławem Weinbergiem i wyborem jego kompozycji do drugiego etapu konkursu? Myślę, że jest to bardzo niedoceniana sonata i generalnie Mieczysław Weinberg jako kompozytor dopiero od kilku lat zyskuje tę popularność, na którą zasługuje, on i jego twórczość. I też ta sonata rezonuje ze mną niezwykle, dlatego stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry wybór na drugi etap. Konkursy czy jednak koncerty? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ ja jestem takim, powiedzmy, dzieckiem konkursowym. Nie wyobrażam sobie bez tego życia, natomiast życie artysty jednak po tym 30 roku życia opiera się tylko i wyłącznie na koncertach. Konkursy to jest tylko i wyłącznie konkretna, taka dosyć zamknięta część naszego życia. Natomiast występowanie dla ludzi to jest tak naprawdę to, na czym polega nasze zadanie, na czym polega nasza pasja, więc wydaje mi się, że mimo wszystko wiadomo koncerty, chociaż zależy i konkursy, i koncerty. A w przypadku konkursów zdarza się, że obawia się pani porażki? Chyba nie mam czegoś takiego. Zawsze na konkurs wybieram się raczej z taką myślą, że to jest doświadczenie dla mnie, że chcę zrobić coś nowego, zdobyć kolejne doświadczenie, wystąpić przed ludźmi i wydaje mi się, że to jest najważniejsze i też w konkursach właśnie trzeba patrzeć na to, że to jest doświadczenie, które zabieramy dla siebie i każdy kolejny występ zbliża nas do tego naszego upragnionego celu, więc myślę, że na tym należy się skupić. Podczas tegorocznego konkursu Jankego oceniłaby pani, że przydały się lub przydadzą pani wskazówki, które mogła pani usłyszeć od członków jury? Myślę, że jak najbardziej zawsze trzeba sugerować się tym, co mają do powiedzenia inni ludzie, którzy znają się jednak na tym fachu i spędzili na scenie, no, patrząc obiektywnie, jednak zdecydowanie więcej godzin niż my. Także myślę, że trzeba się tym kierować, ale tak naprawdę przepuszczać to też troszeczkę przez własny filtr i znaleźć jakąś wygodną dla siebie drogę. Jest marzenie, żeby zagrać pojutrze z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej? Wiadomo, że jest takie marzenie, zobaczymy, czy się spełni, natomiast występ z orkiestrą, myślę, jest takim ukoronowaniem też ciężkiej pracy, więc wiadomo, że dla każdego skrzypka jest to bardzo ważne. A nagroda? Myślę, że sama nagroda sama w sobie nie jest aż tak istotna. Bardziej chodzi właśnie o te występy, o występ z orkiestrą i o granie dla ludzi, o pokazanie się też, zwłaszcza przed konkursem Wieniawskiego. Myślę, że to jest dosyć istotne, więc zbieranie nowych doświadczeń. Jak rozumiem, będzie się pani przygotowywać do udziału w konkursie. Myślę, że jest to dosyć oczywiste, też dlatego tu jestem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.